25 maja, niedziela, idziemy na 5000, kolejny krok w aklimatyzacji do najwyższego maratonu na ziemi, a to co za mną widzicie to zapas opału, który jest zrobiony z łajna jaka czy jakiegoś, wydaje mi się, że jaka. Tak to wygląda, bo jak widać w promieniu wzroku nie ma żadnego lasu, drzew, więc palą na patencie, zgodnie zresztą z zasadą Zielonego Ładu. Nic się nie marnuje. Widzimy się na trasie. To są wszyscy uczestnicy na ten maraton. Część jest oznaczona, że będzie brała udział, ale dzisiaj jest dosyć spory ruch. W dole Dingbocze, wioska znana głównie z tego, że jest takim miejscem służącym do aklimatyzacji. A my idziemy w tamtą stronę. Kamera pokazuje jakieś 4700. No faktycznie nie idzie się, tylko się robi taki żółwi marsz. Szczyt niedaleko, zbliżamy się. Ja muszę tutaj mojego podopiecznego dalej motywować. Powolno idzie. Up. Faster. Good job. Widzicie? To jest siła. 5000 odhaczone. Czekamy na resztę grupy. Oczywiście nie obyło się bez ekscesów na trasie, jak widzieliście. Musiałem tutaj mojego adepta na selekcję gonić cały czas po drodze. Tu idzie reszta ekipy i zamykające grupę Suman. Za 4 dni będziemy zbiegać mniej więcej z tamtej strony, po czym zrobimy takie kółeczko tutaj przez wioskę, wzdłuż rzeki, tam mniej więcej w połowie jest tak zwana agrawka i zbiegamy w dół już w kierunku Namche Bazar. No i co? I dzisiaj odpoczynek, cały dzień wolny, także może jeszcze coś nagram z wioski, jak będzie flow. Hello. Żeby nie było, że pokazuję tylko samą tą biedę dookoła i że jest kiepsko, znaleźliśmy w Dingbocze taką tutaj kawiarnię, która spełnia standardy europejskie czy zachodnie. Zresztą sami zobaczycie. Fajnie, że jest tu kontrast, bo tam u góry, jak może kamerzysta Krzysztof pokaże, jest zgromadzone łajno, którym się pali w piecu. Czajnik podgrzewany energią słoneczną. A tutaj mamy taką fajną kawiarenkę. A tu standardowa procedura mycia się po robocie. Zobaczcie, jak tu jest przytulnie. Kamerzysto Krzysztofie, pokaż tu dookoła wszystko.
Jest Dalai Lama z ekipą. Nie musisz komentować, nie musisz komentować. Także jak widzicie, na 4400 też można znaleźć fajne miejsce, ale tak na poważnie kolega Krzysztof, który trzyma kamerę, mówi, że jeszcze 8 lat temu tego tutaj nie było. Podejrzewam, że za kolejne 8 lat będzie tego więcej. Także to jest właśnie postęp. Ok, więc teraz dla porównania pokażę Wam miejsce, w którym mieszkamy, w którym się żywimy. Spędzimy tutaj 2 dni. Tu się zostawia kije. Hello, sir. Nice to meet you, nice to meet you. Nice to meet you. It's like To jest ciepło i przyjemnie. Woda się gotuje. Jest dobrze, Tak. trochę ciepło. a to jest nasz łącznik wojskowy. Łącznik. Łącznik wojskowy. I tak to wygląda. Jestem pod prysznicem, który wygląda tak. Kosztuje, jeszcze pamiętam dokładnie ile. Na zewnątrz jest na tyle ciepło, że trzeba chodzić w podwójnej kurtce, grubszych spodniach, rękawiczkach. No ale jest ciepła woda, przynajmniej. Oczywiście prysznic jest odpłatny. 500 rupii nepalskich. Jak widać i słychać, solidna konstrukcja. Na zewnątrz pogoda taka, że trzeba chodzić w czapce i rękawiczkach. No ale tak się hartuje ducha. Ducha walki. Tutaj mamy poziomy saturacji, jakie powinny być na danej wysokości. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ codziennie rano mierzą nam właśnie saturatorem, jak to wygląda u każdego członka ekipy. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಸಾರ್ದಾರ ಕೆಲಸ ಸೋಪ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ 26 maja, wychodzimy z Dimbocze. Ekipa za mną się już tutaj powoli zbiera, żeby dźwigać nasze lekkie torby. Pogoda, jak widać, dzisiaj jest elegancka. Zresztą jak sami widzicie. Zbliżamy się do bazy pod Everestem. Dzisiaj idziemy dokładnie do Tukla. Okazuje, że to jest około 5 km, 2 godziny marszu. Aczkolwiek na tej wysokości to się może wydłużyć z przerwami do 4. Jest pierwsza korekta, ponieważ idziemy do Labucze, nie do miejscowości, o której mówiłem. Zostałem wprowadzony w błąd przez młodego adepta, który tutaj przyucza się do zawodu przewodnika. Co nie zmienia faktu, że dalej musimy iść do góry w pięknych okolicznościach przyrody niepowtarzalnej. Zbliżamy się do wioski Tukla. O, musimy zrobić miejsce, bo tu koleżkowcy idą. Trzeba się usunąć, żeby nie zostać nabitym na róg. Ci to mają dopiero zdrowie. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Toalet. Tak wygląda toaleta w Tukli w drodze do Labucze czy Labusz.
Tradycyjnie stłuczka wygląda tak. Podlewamy wodę. A teraz, drogi widzu, zastanów się, albo wspólnie razem zastanówmy się, gdzie te wszystkie ścieki idą. Bo ja to nie widziałem żadnej oczyszczalni ścieków po drodze. Więc dlatego wodę trzeba gotować. To water? Gdzie tak się gotuje wodę? Zawsze chłopaki nam gotują wodę i nie ma opcji, żeby mieć nieprzygotowanej wody, bo problemy z bębnem murowanym. A na bęben wiadomo, że kalgon najlepszy, ale tutaj też kalgonu nie mogłem nigdzie kupić. Idziemy na lunch. Kalgonu nie ma, ale Coca-Cola jest wszędzie. Dotarliśmy na przełęcz Tuklan Pass. To, co za mną widzicie, są groby poległych ludzi, którzy czy schodząc, czy wchodząc na Everest już nigdy nie wrócili na dół. No i oczywiście, jak się pojawiają chmury, to zaczyna być coraz zimniej. No i trzeba się dozbroić. Będzie jeszcze dobry ziomeczek, którego trzeba pokazać, bo jeszcze takiego dziwnego gabarytu nie widziałem na grzbiecie tych ludzi. Tu idą jeszcze lepsze ancymony. Piękne widoki i gość, który niesie szafę. Albo... Wchodzimy właśnie do wioski na Bucze, która wygląda mniej więcej tak. Tu prawdopodobnie spędzimy 2 noclegi w celu dalszej aklimatyzacji. Jak na razie pogoda dopisuje, chociaż tutaj widzę, nadciągają chmury, no ale zaraz obczajmy, jakie mamy warunki. A tu chłopy dzielnie walczą. I tak cały dzień sobie tłuką w kamyczki. Wtorek, 27 maja, 3:58 rano. Idziemy upolować wschód słońca i przy okazji zrobić proces aklimatyzacji. Trochę sypie śnieg, ale generalnie jest ciepło, więc ma się wypogodzić później. No, idziemy sami. Dostałem tutaj przewodnika i zaliczymy od razu 5600, będzie z bani. Oprócz tego, że idziemy przypolować wschód słońca, idziemy też na Kalapatar. To jest jakieś 5600. Mamy tam być, przynajmniej tak mapa pokazuje, za jakieś 2:40. Że są, jak sami widzicie. Idziemy sami we dwóch. Koleś, który przewodzi, ma na imię Mongo. Ciekawie, nie?
Zaletą wstawania wcześniej rano jest to, że nie ma nikogo na szlaku. Oprócz tych koleżków tutaj. Idą na górę po ładunek, żeby go zwieść. Twarde dupsko. Nie ruszy się. Jest moc gór. Czuć moc. Zaczyna coś się dziać, więc mam nadzieję, że pogodzi się, ale najważniejsze, że całe tłumy, które walą w kierunku bazy pod Everestem, jeszcze śpią. Czuć moc gór. Jest dobrze. Dobre. Dobre okno będzie. Za jakąś godzinkę. Tymczasem na horyzoncie pojawiają się oni. Tytani pracy. Żadnej pracy się nie boją. Muszę tu stanąć, żeby ich puścić. Co oni tam dźwigają? Drzwi. Nie, mistrzowie są. Tak, doszliśmy do wioski Gorak Szep, tu będziemy nocować. Zajęło nam to jakieś niecałe 2 godziny. Tutaj jeszcze uderzamy na Kalapatar. Nie wiem, czy będzie widać. O, jeszcze jest chwilka, myślę, że z godzinę, półtorej nam to zajmie, więc tutaj będzie nasz ostatni nocleg dzisiaj. I później idziemy już do base campu. Tam pokażę z drugiego ujęcia. Tam jest ten jęzor taki. O, tutaj nie widać, bo jest. Ale zaraz zobaczycie z aparatu, gdzie mam zbliżenie. Jak widać, wioska szykuje się do wyjścia do pracy. Żółwim tempem wchodzimy sobie na 5600. Tam widzicie wioskę. Za mną takie górki, ta w chmurach, ten szczyt, co jest tam dalej, tam to jest Everest, ale może się odsłoni później. Że sobie tu idziemy sami Mongołem. Fajne imię, nie? Nie? Tam gdzie ten lodowiec jest za mną, jest baza, namioty, baza pod Everestem. Tam mamy nocleg i tam będziemy ruszać w dół tą samą trasą, którą tutaj przyszliśmy. To jest Mongo, mój przewodnik. Tutaj może mi się uda zrobić zbliżenie do base campu. Tam jak widzicie ten język śniegu, lodowiec. O, tam powinny być takie namiociki. No są, widać nawet. Tam jest już base camp i stamtąd będziemy startować. Gandalf, przestań jeść tą pizzę. Co ty myślisz, że jak ja tu sobie pojechałem na Nordic Walking pod Everest, to nie widzę, co ty tam robisz? Zaraz wracam i zobaczymy, w jakiej formie jesteś. Zobacz, jakiego ja mam tu podopiecznego, jak lata. Zobacz. Mongo! Up, 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 faster, faster, faster! Faster, faster!
Widzisz co się dzieje? I to wszystko na 5600. Zobacz jak chodzi. Zobacz. Tu masz Everesta. Tam gdzieś za nim jest Lhotse. A my sobie tu łazimy. Uma. Taki bażant. Chicken soup. Gotta move out. Chyba nie wie co go czeka. Gdzie przyszedł bażant? Turysty. $5,600 meters. This one, yeah. Be careful. Please be careful. Oh. Siedzimy sobie tutaj z Mongołem. Jeszcze jest duszno, ale już przechodzi. Natomiast było warto wstać o 4:00. Na razie jest bez ludzi, mega widoki i się wypogadza. Także jest bomba. Wioska jest położona mniej więcej tak jak mówi, że około 5, 4, 900 i tak dalej. Nic. Proces jak na razie, jak proces aklimatyzacyjny jak na razie bez żadnych przygód. Ale smutne wieści, bo chmury nadciągają, także ciekawe to popołudnie może być. Generalnie powiem tak, sama końcówka 5600, bo to moje pierwsze 5600 w moim życiu. No, dusiło, nie powiem. Dusiło, trzeba wolno, powoli, żeby się nie zadusić. I tak to niestety przebiega. Każdy, kto tu przyjeżdża, musi to zrobić, odhaczyć, żeby nie złapać choroby wysokogórskiej. I schodzimy właśnie do Gora Krzep i mamy dzisiaj wolne. Idziemy na śniadanie z Mongołem i czekamy na grupę. Jak widzicie, pogoda się zepsuje. Gora Krzep. Tak się toczy życie. No tak sobie tutaj mieszkamy na 5000 w pokój 5-gwiazdkowy. Teraz zobaczcie dalej, co tu się dzieje. Łazienka w standardzie. Widok z okna. To jedyny grzejnik na całą chatę. Tu siedzimy właśnie, się grzejemy. Tak wygląda nasza stołówa. Jesteśmy po kolacji. To jest dwóch czołowych polskich biegaczy. Jeden nie umie mówić, a drugi umie mówić, bo prowadzi firmę. Ale wygląda na to, że dopadło go zemsta faraona. Czego się nażar? Robert, powiedz. Lokalne menu widać nie sprzyja Europejczykom. Trzeba sobie jakoś z tym radzić. Często wizyty na tronie robi swoje. Jakim tronie? Jak ktoś ma tronu, to trzeba kłócać. Nie oszukujmy widza. Ale trzeba mieć wyobraźnię. Wyobraźnia działa. Na Małysza. Czworogłowe muszą być mocne, zresztą tutaj są zbiegi, także te czwórki muszą być przygotowane. Tak. A pan drugi? Tak to nie jest. Jesteśmy dwoma, ale odmiennymi. Piotr nauczył się już mówić? Cały czas jednak... Puszczam to. Cały czas jednak rozmawia z jakami. Słuchajcie. Jest zgoda? Tak. Miłość i strażka zbiera z nienacka. I tyle na koniec tego wieczoru. Jest 28
maja, dzień przed startem. Dzisiaj wyruszamy z tego budynku, nie pamiętam w tej chwili już nazwy, Goka czy jakoś tak. I co? Ostatnia noc w basecampie. Jutro już o 7 rano będzie start. Dzisiaj w nocy trochę przypruszyło śnieżkiem. No i pogoda jest miazga po prostu. Mam nadzieję, że tak się utrzyma do popołudnia, bo chcę tu parę rozmów przeprowadzić jeszcze z naszym przewodnikiem między innymi i z ludźmi, którzy też startują w tym maratonie. Okulary trzeba mieć, bo nie da się patrzeć na te majestatyczne góry. Idziemy sobie powoli w kierunku bazy pod Everestem. Widać, że sezon się kończy, bo po drodze widzimy, jak ludzie, jak lokalsi znoszą te wszystkie rzeczy. Przed chwilą mijał nas gość, który taką dużą rolkę sztucznej trawy znosił. Był też gość, który niósł kawałek toalety w zabudowie. Także się dzieje. My jesteśmy już wyposażeni w sprzęt, w którym będziemy startować. Plecaki, wszystko już jedzie na dół. Jeden nocleg, 7 rano i ogień w dół. Słonko naparza dosyć ostro. To jest mój cały ekwipunek na dzisiejszą noc. Są znoszone z bazy pod Everestem. To wszystko dla zacnych turystów. Typowy dzień w pracy. Głośno. 28 maja, godzina 12. Dotarliśmy do bazy pod Everestem. Tak wygląda nasze obozowisko. Chyba to są nasze namioty. We go to our tent, then we'll... Nasza stołówka. Where you have tent? Next us? yes. Widzicie tam, jak wygląda mycie garów? To się nie dziwcie, że później jest różnie. Widzicie, jak to wygląda? Ile oni tego muszą wszystkiego wnieść? Tu się można pomasować. Widzicie, rowerki, rollery. Idziemy, zrobimy szybką rozmowę z Sunmanem, taki wywiad o jego pracy, ile lat już to robi. Mam około 30 pytań, więc może być ciekawe. Jeżeli uważasz, że ten materiał był godny Twojej uwagi, to dla taktycznego zasięgu polub, udostępnij, zasubskrybuj. Możesz również zostawić działający komentarz taktyczny na minimum 7 słów.